Cześć, opowiem Wam dzisiaj o złotoriance oceanicznej łodzi wiosłowej, która jest dwukrotną rekordzistką świata, zbudowana przez rekordzistę świata, no i fajną łajbą, która już 2 razy Atlantyk pokonała. Ta historia jest bardzo ciekawa, bo mam nadzieję swoją dopisać już do tej ciekawej. 2 chłopaków tej łodzi przepłynęło Atlantyk jako najmłodsi na świecie. Mieli średnią wieku 21 lat. Po nich jeden chłopak, który także w dwójkę miał płynąć, bo łódź jest dwuosobowa, został sam i jako najmłodszy przepłynął Atlantyk również niespełna 20 lat. Chodźcie, pokażę Wam, co to za fajna łajba. Kadłub jest wykonany z włókna węglowego. W tym kadłubie ścianki mają 10 mm, a w środku jest takie wypełnienie, które jest gąbką, która spowoduje, że ta łódź jest niezatapialna. Jak to się mówi, każda łódź jest zatapialna, ale ta w tym sensie, że będzie się wciąż unosiła, cokolwiek jej się tam stanie. Mamy tutaj dulki, czyli uchwyty na wiosła, i one są zrobione z dodatkiem kevlaru. Kevlar jeszcze jest wytrzymalszy, silniejszy, bo to są miejsca takie narażone, tu jest spornik w ten sposób. Mamy teraz tutaj takie klapeczki, które powodują, że woda nie wpłynie, a jak będzie na pokładzie, to wtedy wypłynie. W ten sposób tutaj mamy takie liny, które nie wiem jak się nazywają. Ja się uczę żeglarskich rzeczy, ale można się chwycić i podciągnąć i wejść, czy w inny sposób jej użyć. Tutaj mamy pompę taką ręczną, żeby wypompować wodę z kabiny, oby nigdy tam nie wleciała. Ok, następnie mamy tutaj, to jest knaga jedna, tak, mamy ster. Ster jest taki właśnie, moi drodzy, wyciągany. Na razie schowamy go, bo będziemy ładować, żeby nam nie przeszkadzał. Tutaj właśnie zakres steru nie jest duży, około 30 stopni, bo to nie potrzeba więcej, a po drugie im więcej, tym gorzej dla pływania, manewrowania. Takie okieneczko z jednej strony, z drugiej strony oczywiście wejście do kabiny. Fajnie, bo można przewiew zrobić, czy właśnie wyjść do steru, coś tu zrobić, czy go wsadzić. Panele słoneczne są tutaj u góry. No i mamy 2 anteny. Jedna to jest radio VHS, UKF tak zwana, a tam dalej jest IS. To jest system identyfikacji statków. Pozwala na to, że za pomocą urządzeń odpowiednich ja jestem widziany i ja widzę różne statki wokół mnie. Anemometer, trudna nazwa do wymówienia, pokazuje kierunek i siłę wiatru. No i tutaj takie fajne barierki, a oczywiście to lina cubownicza, takie fajne barierki, które mają przynajmniej 2 zadania. Ta łódź była budowana na Atlantyk Północny, który ponoć jest bardziej wymagający, trudniejszy, jeżeli chodzi o warunki. Więc została ta łódź wzmocniona. Tu i tam ma zaczepienie takie, ale w ten sposób, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie oceaniczne łodzie wiosłowe, to one będą miały tylko takie paski, które są do zapinania się, tak, żeby nie wylecieć za burtę. A ta barierka, railing, jest po to także, żeby chwycić się, wychylić się, czy nawet jak z wody trzeba wyjść, to zawsze można tego użyć. Tak łapanie się tutaj nie jest za bardzo wygodne, więc fajna rzecz. Callum to jest jeden z tych chłopaków, który jest rekordzistą świata, solo płynął. Mam z nim kontakt, więc wiadomości o łodzi z pierwszej ręki. On mówił: Darek, bardzo mi to pomogło właśnie wychylać się czy przechodzić po pokładzie, tylko powiedział: owiń to czymś, bo mnie bardzo poobijało. No buja na oceanie. Co zrobisz?
Dobrze, to mamy tak, tu jeszcze schylimy się. Tu takie niebieskie to jest antyfolding, tak? Farba antyporostowa. Niestety dużo się przyczepia do łodzi. Ja będę musiał co 2 tygodnie niestety schodzić na dół i czyścić, bo zwierzątka różnego rodzaju się doczepiają i naprawdę bardzo mocno zwalniają. Nawet pół węzła, a może i więcej, bo to niestety jest bardzo dużo. Przy mojej średniej prędkości przez oceany sądzę 1,5 węzła, no to jest masakra, bardzo wiele. I następnie mamy co? No to w koło już obeszliśmy. Tu są takie uchwyty do sterowania ręcznego, bo można nożnie i ręcznie sterować, zaraz Wam o tym powiem. Wejście do kabiny, tutaj poproszę bliżej. Mamy wentylatory 2. Dochodzi powietrze, woda nie dochodzi. Tu jest rurka od pompy zęzowej, która wypompowuje wodę tutaj właśnie z tych takich dołków, że tak powiem. No i zamocowanie wioseł, moi drodzy, tutaj jest. Wiosło jest fajne, jak już jesteśmy, mamy je na zewnątrz. Lekkie włókno węglowe z balastem, ciężarem tutaj właśnie na tą część. Tak fajnie skonstruowane. Mam 4 tutaj. Mam nadzieję, że wszystkie wystarczą, a szczególnie, że żadne się nie złamie, bo będę miał kilku gości na oceanicznej łodzi wiosłowej. Bardzo fajnych gości. Dobrze, następnie mamy, zobaczmy co my tutaj mamy. Tu były jakieś uchwyty na kamerkę Pro, GoPro, tak. Też bardzo będzie przydatna rzecz ją mieć. I właśnie, sterowanie. Tutaj także jest taki uchwycik na linę do sterowania ręcznego, bo gdy zawiedzie ten rodzaj sterowania stopą, to można ręcznie sterować. No nie jest to komfortowe, bo stopa jest wychylana cały czas i wielu oceanicznych wioślarzy narzekało na ból właśnie pięty. A teraz tutaj się pociąga jedną stronę, drugą stronę i ster się przesuwa. To jest, moi drodzy, mieczyk albo kill, chyba miecz, tak, bardziej miecz, który jest wsadzany tutaj. I takim czymś on jest zabezpieczany, takim płaskotkiem. Na razie przed wodowaniem nie będziemy go wsadzać. Zawsze im więcej rzeczy, tym więcej może być uszkodzone. Bakisty, moi drodzy, bakisty. Tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14 bakist. To jest bakista na takim sznureczku, żeby pokrywa się nie zgubiła. Mamy tutaj butelki z wodą albo bez wody, bo już wypiłem. Między innymi w tej, tam na dziobie. Aby dociążyć łódź, to jest taki balast, 150 litrów minimalnie. To jest raz, a druga rzecz, on spowoduje, przyczyni się do tego, że gdy będzie wywrotka, łódź się obróci dnem do góry, ten balast spowoduje, że wróci do odpowiedniej pozycji. Proste, użyteczne. Te 150 litrów wody, jak już tu mówimy, na oceanie jest żelazną rezerwą. Ta łódź w 99% jest wyposażona na oceany, potrzeba tylko odsalarki. Nie jednej, dwóch i przynajmniej jedna z opcją ręczną. Aleksandrowi Dobie zepsuły się w każdej podróży i to szybko się zepsuło, więc musiał dużo pompować. Godzinę pompowania na litr wody, na 5 litrów, przepraszam. Nie chcę tego.
Dobrze, mamy to ogarnięte. Idziemy dalej, panowie i panie. A, jeszcze wrócimy do steru. Tu jest możliwość na autoster, który jest schowany, może wam pokażę. Więc to jest bardzo dobra rzecz. I mamy tu platformę, do której właśnie wsadzamy stopy, aby się zaprzeć. Na siodełku sobie siadamy elegancko i wiosłujemy. Wózki, czyli siodełka wioślarskie, nie mają takiego comfy oparcia fajnego, eleganckiego i wygodnego. Mam nadzieję, że będzie wygodny, bo jeszcze nie jest przetestowane. Z tego względu, że plecy bolą, nie są w najlepszej formie, trzeba jakoś im pomagać. Miejmy nadzieję, że to wszystko się zmieni przed oceanami. Jest jeszcze rok czasu. Będziemy działać. Dobra, mamy to. Tutaj właśnie ten wózeczek jest na takich prowadnicach, które powodują, że wózek nie wypada na boki, tylko się fajnie przesuwa w przód i w tył. Dobra. Idziemy dalej. Chodzenie po pokładzie nie jest przyjemne. Trzeba dużo się gimnastykować. A ja jeszcze do tego wymyślę gimnastykę na łodzi, aby troszkę ruszać inne części mięśni i rozciągać te plecy między innymi. No trzeba dbać o zdrowie, jak się jest starym człowiekiem i może. Co my tu mamy? Jakie skarby? Aha, przed skarbami pójdziemy jeszcze tu, moi drodzy. Antena, jedna GPS do systemu IAS, tak? Druga antena do GPS-u, do nawigacji. Światło takie pozycyjne, na noc szczególnie zapalane, białe. A tutaj z przodu mamy czerwone i zielone. W ten sposób, które są nawigacyjnymi światłami. Po jednej stronie jest czerwone, po drugiej jest zielone. Wtedy widzimy, z której strony do nas statek podchodzi, podpływa. Jak widzimy tylko jedno światło. Jak widzimy dwa, czerwone i zielone, uciekać, bo wtedy jedzie na nas, płynie na nas. Dobra. Wchodzimy do schowka, w którym trzymam między innymi jedzenie, bo jesteśmy przed wodowaniem na Odyseję Bałtycką, muszę wam wspomnieć. Czyli Bornholm, Szwecja i polskie wybrzeże. I powrót do centrum żeglarskiego, wspaniałego miejsca w Szczecinie. Tutaj jest kotwica, lina jedna, kotwica stacjonarna i jest oczywiście ona na łańcuchu w sensie dociążenia. Ona oczywiście jest na płytką wodę tylko, na oceany nie będzie zabrana, aczkolwiek może być zabrana, bo jak będzie znosić na rafy, gdzie jest płytko, to wtedy ona może być naprawdę bardzo dobra, gdzieś tam zatrzyma, zaczepi się, bo kotwica morska, która jest dużym spadochronem, nie pokażę wam, bo jest ciężka i jest głęboko, ale wyobraźcie sobie taki duży spadochron z kółeczkiem otwartym w środku, dziurą, który zwalnia naprawdę prawie do zera. Z fizyki to wynika, z innych rzeczy. Naprawdę fajna rzecz i będę używał oby jak najrzadziej, gdy będzie mnie właśnie znosić wiatr czy prąd w złym kierunku. Dwa wiadra, tu są narzędzia, ale to są toalety. No, prosto wam powiem od razu, to są toalety. Tu mamy trochę lin. Tu jest pudełeczko na pirotechnikę, race, rakiety, w razie czego oby nie używać. A fajna jest rzecz, że jak się dopłynie, przewiosłuje ocean, to wtedy wyciąga się jedną czy dwie i się świętuje dopłynięcie. Z zapalonymi oczywiście. No i to jest właśnie, koledzy i koleżanki, autopilot. Taki, który się podłącza do steru i on automatycznie steruje. Niestety przy
wiosłowaniu nie ma odpowiedniej prędkości dużej, żeby on dobrze reagował. Reaguje, ale z takim opóźnieniem. No zobaczymy. Mają być wodoodporne. Callum, ten chłopaczek, który przewiosłował Atlantyk w Złotoriance, niestety mówił, że mu nawalił, że jednak nie są takie wodoodporne. Więc dobrze byłoby dwa mieć. No i co tu mamy jeszcze? Apteczka. Apteczka profesjonalna, już taka ze wszystkim, brakuje tylko igły i nici, tego, żeby sobie coś zszywać, ale sądzę, że dostanę, może przejdę kurs, nie chcę się bawić w Rambo, ale jak trzeba będzie, to się zrobi. Zaciśnie się zęby i się będzie człowiek zszywał. Dobrze, moi drodzy, to na tyle. Pokażę Wam się. Fajna łajba, 12 lat, 2014 pierwszy Atlantyk, 2015 drugi Atlantyk i pływa, nie zatapia się, nie tonie, znaczy się, odmalujemy ją pięknie. Złotorianka, może trochę złota będzie, a szczególnie gdzieś tam wypłukanego w okolicy Złotoryi. Złotorianie zrobią zrzutkę, wyciągną złoto ze swoich kieszeni. I będzie gotowa za rok czasu na Atlantyk, a później Pacyfik. Trzymajcie się i do następnego.